Cześć, witam Was w 195 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj tak troszkę nietypowo. Ten vlog będzie rozbity na dwie części, czyli dzisiaj będzie pierwsza część, za tydzień druga część. Dlaczego? A to dlatego, że materiału z tej pracy naprawdę jest bardzo dużo i wyszedłby, nie wiem, pełnometrażowy film. Nie chcę takiego tasiemca robić, bo to też nie na tym polega. Także postanowiłem to rozbić na dwie części i tak notabene dwa etapy, a chodzi tutaj o centralne ogrzewanie. Klient kupił mieszkanie, gdzie było już centralne ogrzewanie instalacji PEX. Tylko że było tak zrobione i tu znowu dla mnie wielka zagadka. PEX była zaprasowywana, czyli taka jak ja robię. I tak pamiętacie, tam z któregoś wcześniej vloga też u klienta w ścianie był wyciek, tam gdzie ktoś zaprasował. Zawsze zachodzę w głowę, jak to możliwe, 18 lat w tym siedzę, odpukać mi się nie zdarzyło, co nie znaczy, że się nie zdarzy. Ale nie zdarzyło i nie wiem, jak można, że tak powiem, tak spaprać pracę, żeby zaprasowywaną PEX-ę zrobić tak, żeby ciekło i tutaj w przypadku tego klienta ciekło w kilku miejscach. Także wspólnie ustaliliśmy, że tą instalację rozbiorę. Znaczy, wycięłem praktycznie, bo tam było do 4 grzejników. Wycięłem całą instalację, zostawiłem tylko to, co już wychodzi z rozdzielacza, to w pokoju, czyli cała rura, pominięte zostały już wszystkie, przed wszystkimi grzejnikami i po prostu od tego momentu rozprowadziłem mu nową instalację, bo klient tam próbował kogoś wzywać, że mu to jeszcze raz zaprasował, ale to wychodziło znowu. A tam miał mieszkanie po remoncie, ta instalacja szła pod listwami progowymi, także i panele by puchły, i ściana, i listwy, także straty by były duże. Także ustaliliśmy, że rozbiorę całą instalację do 4 grzejników i po prostu poprowadzę nową od podstaw, łącznie z przyłączeniami do zaworów grzejnikowych. Także pracy było naprawdę tam dużo i dzisiaj, moi drodzy, zobaczycie rozbiórkę tej instalacji. Dzisiaj tą rozbiórkę instalacji, a za tydzień montaż, czyli to, co wszystko montowałem na nowo. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. I oczywiście za tydzień na drugą część. I chyba tyle, bo nie będę się tu tyle rozgadywał. Także jeszcze raz, dzisiaj rozbiórka instalacji, za tydzień montaż nowej. Serdecznie zapraszam. Wszystkim dziękuję za komentarze, subskrypcje i do zobaczenia. Hej, cześć. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy, powiem Wam, dawno takiej roboty nie miałem. I chodzi tutaj o wycieki, znowu na PEX-ie. Powiem Wam, nie wiem, naprawdę nie wiem, kto to robi, jak to robi, że na PEX-ie ma wycieki. Tu chodzi o instalację centralnego ogrzewania. Klient do mnie zadzwonił, mówi, że tam idzie po wierzchu, tam potem jest pod progiem to wszystko schowane, ale już mu zaczęło na 3. złączu kapać. Nie wiem jak to robią, bo powiem Wam, 18 lat siedzę w tym i mi się osobiście nie zdarzyło, żeby na PEX-ie, na dobrze zaciśniętej PEX-ie mogło ciec. To jest prawie że niemożliwe, jeśli się zrobi to, że tak powiem, zgodnie ze sztuką. Tutaj, tak pamiętacie, tam parę vlogów wcześniej, kto też było z centralnym, ktoś mu przerabiał centralne i tak zacisnął, że mu w ścianie ciekło. Teraz jest o tyle dobrze, że te rury idą po wierzchu
No ale tak jak mówiłem, klient wspominał, że już mu na trzeciej złączce zaczyna tam się kapać, rosić. Nie wiem, czy nie kalibrują tych rur, czy nie wiem, kombinerkami to zaciskają, naprawdę nie wiem. No, generalnie tak czy siak, no, wyszło na to, że tutaj ustaliliśmy z klientem, że no, cały odcinek tej instalacji centralnego ogrzewania klient powiedział, żeby wymienić, bo no i w sumie ma rację, mu to podpowiedziałem też, że nie ma sensu, powiedzmy, tych miejsc, gdzie cieknie, podmieniać, bo za chwilę będą następne, także po prostu wyciąć te rury w cholerę, które były robione, i położyć nowe kształtki, nowe złączki, na nowo pozaciskać, na nowo to wszystko podłączać. Bo tam klient sobie już wyremontował mieszkanie, podłogi położył, listwy te maskujące, te przypodłogowe pomontował, a tam co złączka, co chwilę to następny wyciek. Ja się nie dziwię, że się klient irytuje, no bo no, wykończeniówka nie jest tania, to jest fakt. Te wszystkie panele, płyty, ściany, no szkoda, żeby to zamokło, puchło i znowu wymieniać. Także to na pewno taniej wyniesie wymiana tego odcinka instalacji, jak potem wymiana podłóg, czy znowu, nie wiem, osuszanie, remontowanie ścian. Tak czy inaczej mam do wymiany tam taki odcinek, ja wiem, około 10 metrów, odcinek około 10 metrów do wymiany, i tam bodajże są trzy grzejniki, do których trzeba doprowadzić tą instalację i podłączyć te grzejniki. Także robota jest no taka nieduża, sporawa, niewielka. No i o tyle prosta, znaczy wygodniejsza, może nie prosta, ale wygodniejsza, że te rury idą po wierzchu, na ścianie, także tam nie ma kucia, nie ma takiego brudu. No największe wyzwanie będzie jeszcze też spuścić tą wodę, znaczy tam jest też zamknięcie centralnego, no ale to co jest w rurach, no to gdzieś to musi zlecieć, tam jakieś szmaty wziąłem, miskę będziemy łapać, zbierać. Także co, no jedziemy, zobaczymy, jak to wyjdzie, że tak powiem, w praniu. No i będziemy działać. Do zobaczenia na miejscu. No, jesteśmy na miejscu, to jest pierwszy grzejnik z 4. No i tutaj trzeba zacząć oczywiście od zamknięcia zaworków od grzejników, bo w instalacji jest woda, oczywiście jest zamknięta na głównych zaworach, tylko tutaj musimy zamknąć te zaworki, żeby po prostu z grzejników nam woda nie zeszła przy odkręcaniu tych rur, przy wycinaniu tych rur. No, także tutaj te zaślepki wykręcamy i imbusem. Tutaj są niektóre na imbus, niektóre na śrubokręt. No tutaj jest na imbus, po prostu wkręcamy to do środka, do oporu, i wtedy woda w grzejnikach nam zostanie. Będziemy mogli tą instalację całą rozbierać bez obawy, że zalejemy mieszkanie, no bo tam w grzejnikach zawsze tej wody jednak trochę jest. Także najpierw wszystkie grzejniki zamykamy. Tutaj dobrze dokręcić i mamy jeden grzejnik zamknięty, zaślepki na bok. Idziemy do następnego pokoju. No tutaj akurat był na śrubokręt, także tutaj nie na imbus, tylko na śrubokręt zaworki były. No też oczywiście zamykam i do następnego. Także wszystkie najpierw grzejniki po kolei zamykamy, potem dopiero będziemy ciąć te rury. No i tutaj jest taki sam jak ten pierwszy w salonie, czyli zaślepki
i imbusem dokręcamy. No, tylko trzeba pamiętać, żeby dobrze to dokręcić, domknąć, żeby gdzieś tam ta woda nie pokapywała, bo jednak zanim to wytniemy, pomontujemy nowe, to trochę czasu minie. No a tu jeszcze, jak Wam chyba wspominałem na wstępie, są nowe panele. No nie chciałbym, żeby gdzieś tam klientowi pozalewać to, czy oczywiście ręczniki zawsze wszystkie w pogotowiu. Rozszczepiam te uchwyty, bo te uchwyty generalnie zostaną. W te stare uchwyty zamocujemy nowe rury. No i tak, tam jeszcze był jeden grzejnik do zamknięcia, ale tam było, z tego co pamiętam, już zamknięty grzejnik był, także możemy rozkręcić. Tutaj delikatnie pierwszą rurkę odkręcam, także poluzowuję śrubę, tą rurę, żeby sprawdzić, czy gdzieś ten zawór trzyma, żeby tego nie odkręcić, a tu chluśnie, nie? Także trzeba to sobie najpierw poluzować i sprawdzić. No i teraz możemy zrobić pierwsze cięcie, bo tam jeszcze za ścianą jest jeden grzejnik, ale tam, jak mówiłem, tam już były zamknięte zawory wcześniej. Czyli tutaj obcinam rurę, oczywiście jakieś tam ręczniki, szmaty podkładam, bo w tych rurach trochę wody zawsze trochę pozostanie. Także jeśli jest możliwość, to wylewam, jeśli nie, no to trzeba te rury podginać, żeby, tak mówię, jak najmniej tej wody z tych rurek na podłogę poleciało. Czyli mam taki duży, gruby ręcznik. I tutaj pod miejsce cięcia zawsze go podkładam, także ta większość wody właśnie zleci w ten ręcznik. No i tutaj takimi już większymi kawałami, tu już się nie ma co bawić, bo to wszystko idzie do wyrzucenia. Także z tych rurek zawsze trochę cieknie, to na bieżąco od razu tą wodę odbieram. Zbieram z podłogi, tak jak mówiłem, żeby ta woda tam gdzieś nie stała. I teraz tnie się tam, gdzie jest po prostu wygodnie, bo to akurat, mówię, tutaj nie ma się z tym co bawić, bo to wszystko idzie do wyrzucenia. No i jeszcze jedno cięcie i będziemy mogli przejść do kolejnego pokoju. W drugim pokoju ciąć i to właśnie tak będziemy, ja tutaj praktycznie od przedostatniego pokoju to robię, bo potem na koniec ja te rurki powyciągam z tego ostatniego pokoju. Także najpierw jedną linię po prostu demontuję, później będziemy wracać i drugą linię wycinać. Chociaż też teoretycznie można było po dwie naraz, ale ja tutaj
Sobie tak to rozplanowałem, że najpierw jedną linię, potem drugą. Także wszystkie zabawki przenoszę właśnie do drugiego pokoju. No i odcinam rurę i po prostu wyciągnę ten odcinek, który właśnie przechodzi przez ścianę z tego pokoju, gdzie byliśmy wcześniej. No i teraz odkręcam następny, także tutaj właśnie tylko po kolei robię to, co demontuję, to akurat od razu też wykręcam. I tutaj te śruby, te nakrętki, te śrubunki też już do wyrzucenia, ja nowe kupiłem i tutaj będę też nowe zakładał, bo no teoretycznie mogą trzymać, ale nie muszą, a klient powiedział, że chce mieć po prostu wszystkie łączenia nowe, także kupiłem tutaj nowe też te, które do zaworów do grzejnika się przykręca na PEX, bo no, chciał już po prostu mieć spokój z tą instalacją. No i jeszcze jedno cięcie i będziemy mogli przejść do salonu i tam będzie, że tak powiem, ostatni grzejnik do odłączenia. No i rurę mamy wyciętą, tylko tą resztę wody wylewam na bok. Tutaj oczywiście od razu tutaj trochę więcej poleciało, bo dłuższy odcinek był. Także tu od razu też tą wodę zbieram. No i idziemy do salonu. Tu jest ten ostatni grzejnik, a zarazem pierwszy. No, tylko tutaj przy cięciu, no dobrze, że zauważyłem, bo tu szedł światłowód po tej rurce przyczepiony. Dobrze się nie rozpędziłem i no po prostu nie przeciąłem tego światłowodu. No, tutaj razem pod rurkę był podłączony, także tam no, można powiedzieć, że w ostatniej chwili zauważyłem, że ten światłowód idzie, także, ale no, było się bez tragedii, że tak powiem. Także jeszcze tutaj grzejnik odłączyć i przyciąć i tutaj się też będziemy pod tym grzejnikiem wpinać z nowymi rurami, bo tam dalej już nie ma łączeń, tam już idzie jedna cała rura, także tutaj ustaliłem z klientem, że właśnie pod grzejnikiem te przyłącze mówkami zrobię i stąd zacznę rozprowadzać nową instalację. Tylko oczywiście też tutaj wykręcam od grzejnika to jedno przyłącze. Tutaj może słabo widać, ciemnawo, ale no tak światło akurat padało, także no tutaj nie jest za dobra jakość tego obrazu. No i tu gdzieś w połowie grzejnika obcinam tą rurę i tu właśnie się też będę potem wpinał. No, oczywiście tutaj tą wodę od razu szybko pozbierałem.
Także mamy jedną nitkę odciętą. Teraz naprawdę nie pamiętam, czy to było zasilanie, czy powrót, ale no jedno było, mamy zdemontowane. Teraz będziemy brać się za drugą nitkę. Tylko tutaj tej wody widzicie troszeczkę poleciało, także trzeba to na bieżąco od razu pozbierać wszystko. I teraz z powrotem do przedostatniego pokoju i zaczynamy od nowa dokładnie to samo. Czyli podkładamy szmatę, obcinamy i te właśnie kikuty, które tu zostaną, to z drugiej strony je wyciągnę. I tutaj odkręcamy to przyłącze. No i teraz możemy ciąć. Jeszcze na ręcznik jakieś tam resztki wody wylewam, tak żeby jak najmniej właśnie na tą podłogę leciało. Tu obcinam i od razu podginam tą rurę, tak żeby przy obcięciu potem tam gdzieś tutaj z tej strony nie leciało. No i teraz cięcie właśnie tutaj za przyłączem pod grzejnikiem. Tą resztkę wylewamy i jak widzicie, tutaj można zrobić to tak, żeby nie zalać pół mieszkania. Trochę zabawy jest, ale tutaj nie robić szybko, a dokładnie, przynajmniej się starać robić dokładnie. No i tutaj podkładam ręcznik i tutaj przytniemy i potem z drugiej strony i tutaj ten pokój będziemy mieli zrobiony, znaczy zrobiony w tym względem, że rozebrana będzie instalacja, ta stara instalacja. No i do kolejnego pokoju znowu. Jak widzicie, tej wody niby nie jest dużo, ale jednak trochę jest. No i tu dokładnie ta sama czynność, czyli odkładamy ręcznik, odłączamy podejście.
i możemy ciąć. No i tam oczywiście jak wyciągam ze ściany tą rurę, to tam też od razu idę na drugą stronę, bo tam zawsze tej wody trochę jednak poleci, tak żeby tutaj na bieżąco od razu całą wodę też, że tak powiem, zbierać ręcznikiem, szmatami, żeby ta woda nie stała potem tam godzinę czy dwie. No i tutaj mamy ten pokój też już rozebrany. Zostaje nam jeszcze właśnie ten salon, tam gdzie tam tak ciemnawo było. Tylko tutaj od razu też tą wodę pozbierać, szmatę podłożyć. Jak widzicie, no też trochę na tej szmacie jednak tej wody jest. No i tu ten pierwszy grzejnik, a zarazem ostatni do demontażu. I tu dokładnie to samo. Odłączamy podejście. No i tutaj też oczywiście na te kable trzeba uważać, bo no, chyba widać tych kabli tutaj, tu jest właśnie też ten światłowód, jak widzicie, tych kabli, no tak, żeby tutaj no nie narobić po prostu bałaganu i nie obciąć czegoś, czego no nie powinno się obciąć. Także obejrzeć tą rurę dookoła, tutaj gdzie tyle kabli trzeba, żeby to przyciąć, nie? No i tutaj wyciągamy, tak widzicie. No i tutaj ściągam, bo tu było taką mini tyrtytką, ten światłowód był do tej rurki podczepiony. No i jeszcze jedno cięcie i mamy, można powiedzieć, całą instalację rozebraną, to co mieliśmy mieć do rozebrania. To oczywiście tą wodę też, no jak widzicie, wszędzie na bieżąco zbieram. No i tu pod grzejnikiem ostatnie cięcie, tutaj gdzie będziemy się podłączać. Ja tu wam jeszcze pokażę początek, jak zacznę początek instalacji nowej. No ale tak jak wspomniałem, za tydzień zobaczycie całą instalację, no jak kładę nową instalację, podłączam wszystko. Także dzisiaj, tak jak w tym tygodniu, rozdzieliłem tą jedną pracę na dwie. No to jak widzicie, nowa rura jest, nowe kształtki, wszystko na nowo. Także za tydzień zobaczycie całą instalację, tutaj tylko taki króciutki początek. No i tak, tutaj rura szła 20, 18, przepraszam, chyba już się... No, w każdym razie tutaj muszę mufę redukcyjną założyć właśnie na 18 na 16. No i tutaj właśnie, tak mówiłem, pod tym grzejnikiem będę się wpinał.
Także tutaj te mówki redukcyjne zakładam i tutaj najpierw muszę zmienić kamień, żeby no, zaprasować tą 20. Tutaj mam właśnie to fajne w tej zaciskarce, że nie całą szczękę, tylko kamienie wymieniam i mogę sobie te rozmiary zmieniać. Także najpierw zaprasowuję te większe, potem zmienię kamienie na 16, już potem wszystko będę leciał w 16. No i ten kabelek, który tu widzicie przy tej rurce właśnie, to jest światłowód. Tutaj też musiałem, że tak powiem, trochę uważać, żeby gdzieś go nie zacisnąć, nie zaprasować przez przypadek. No i to już mamy przygotowane, teraz będziemy mogli lecieć z całą instalacją już właśnie w 16. Tylko tak, rozpakować rurkę. Powiem Wam, no być może tutaj nie widać tego, ale generalnie rury na te zasilanie i powrót poszło ponad 20 metrów. Także no sporo powiem Wam. Jak na instalację w linii prostej, bez żadnych specjalnych zawijasów, rozgałęzień, także no dość długie te mieszkanie. No ale salon i 3 pokoje w linii prostej, także no i tutaj są te nowe przyłącza właśnie pod zawory. Także jak mówiłem, tamte stare po prostu idą na śmietnik. Tutaj pod zawory peksy przyłączymy też na nowych zaworach. No i tutaj mam kształtki, tylko tu jeszcze właśnie muszę kamienie zmienić na 16. No i możemy działać. Bierzemy kształtkę, nożyce i... Czyli tutaj musimy wziąć trójnik. No i oczywiście rurę. Także tutaj powoli na dzisiaj będę kończył Wam ten pokaz, że tak powiem. Bo w sumie dzisiaj się skupiłem na deinstalacji, a za tydzień Was zapraszam właśnie na ciąg dalszy, czyli na instalację tego, co rozebrałem wcześniej, gdzie no w sumie ciekło w 3 czy 4 miejscach. Także to już będzie za tydzień, bo tak by strasznie długi wyszedł. No i tu jak widzicie się wpinam właśnie już w tą starą instalację i potem już będę szedł z całą instalacją nową. Tak jak mówiłem tam wcześniej, już nie ma żadnych połączeń, także tam nie ma jakiejś groźby wycieku, a to wszystko pod listwami podłogowymi było, także z powrotem też będzie, także nie będzie widać. Tu jeszcze pewnie zobaczycie, właśnie muszę przypasować sobie, bo tu muszę wpiąć się z trójnikiem. A mój brudny łokieć. No i tutaj sobie muszę, właśnie ten grzejnik dość nisko był założony i tutaj muszę po prostu sobie idealnie trójnik, mniej więcej idealnie trójnik wymierzyć, gdzie przyciąć, bo z tego trójnika właśnie podejście do grzejnika muszę zrobić. Także
jak widzicie, leżąca robota. No i tu obcinamy, założę trójnik. Oczywiście skalibrowane, no podejrzewam, że tam wcześniej może nie kalibrował albo coś, że, no bo to jest niemożliwe, żeby na zaprasowywanej peksie w 3 czy 4 miejscach ciekło, no ale to już drugą taką robotę robię, że tam poprawiam właśnie, bo wycieki były na zaprasowanej peksie, no tak jak mówię, zawsze nie mogę wyjść z podziwu, jak to było zrobione. No i teraz tą rurą przejdę do drugiego pokoju, bo no muszę przełożyć, żeby się wpiąć do tego trójnika, bo tak właśnie z pokoju do pokoju tam powiedzmy tą rurkę przepuszczać i iść cały czas, że tak powiem, do przodu. Tutaj peszel w ścianach był, także fajnie ktoś wymyślił wcześniej, no tego już trzeba oddać, że są zrobione przelotówki i tę rurę się tylko po prostu fajnie przekłada. No i w sumie na tym zakończę. Na resztę Was zapraszam za tydzień. Wtedy już całą resztę zobaczycie. Na razie, cześć.